Siemanko, ja jestem Rafał, to jest Anita, to jest kanał Budżetowy Luksus, a teraz jesteśmy na najbardziej komercyjnej wycieczce podczas naszego wyjazdu w Wietnamie. Wybieramy się na przepiękną wycieczkę do Zatoki Smoka, niestety w całości kupioną z firmy. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Zaraz zobaczycie to. Dobra, o samej wycieczce mogę powiedzieć tyle, że właśnie jesteśmy teraz na dużym statku. Dostaliśmy lunch w formie bufetu na 6 osób na stolik. Były parę talerzy i no tak sporo tego jedzenia. Ja się nawet objadłem i w sumie chyba wszyscy się obżarli. Dużo osób z Hanoi w ogóle tu przyjechało. 2 czy 3 godziny prawie jechało. Tak więc też, jeżeli miejcie to na uwadze, jeżeli chcecie z Hanoi dojechać tutaj do Halongu, będzie to trwało trochę. My z Haiphongu trwało to 20-30 minut, tak więc naprawdę spoko. Koniec wycieczki będzie około 17:30 z tego co wiem. A za osobę zapłaciliśmy $65. Można taniej, można też i drożej. Zależy kto co wymaga. My na przykład na żadnej plaży nie będziemy się zatrzymywali, ale są wycieczki takie, które też zatrzymują się na plaży. To też musicie to uwzględnić, co wy chcecie. Najwięcej wycieczek jest z wyspy Cat Ba, z tego co sprawdziliśmy, i z miasta Halong. Z Haiphongu jest bardzo mało. Tak, żeby bezpośrednio ktoś, żeby was odebrał. Zawsze możecie dojechać do Cat By i z Cat By możecie po prostu sobie popłynąć tutaj promem. Czas na fajne ujęcie, bo chyba na to czekacie. Pierwszym stopem będzie jaskinia. Jest multum jaskiń właśnie na tej zatoce, ale tylko 7 jest dopuszczonych do zwiedzania przez turystów. I my idziemy do najmniejszej, a taka malutka, żeby ją przejść, trzeba 45 minut. Właśnie dlatego idziemy do najmniejszej. I plan jest taki, że my zaczniemy tu, a skończymy tam po drugiej stronie, bo tam będzie łódka stała. Tak więc osoby, które nie mogą przejść tego, bo mają jakiś, nie wiem, problem, no nie przejdą. I muszą tu zostać i łódką. Z sercem, tak, takie... i łódką sobie opłyną z powrotem, a my survivalowcy. Sportowcy pierwsza klasa. Tak, przejdziemy, postaramy się przynajmniej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie póki co organizacja na plus. Wszystko ładnie, klarownie. Wszystko okej. A to jest pani nasza przewodnik. Tak, to jest pani nasza przewodnik. Hi. Yeah, this is the trip of the advisor, yeah. Dobra, trafiliśmy do jaskini. Ja muszę zmienić obiektyw, bo jest za ciemno. Jaskinia duża. Jaskinia sama została odkryta w 93 bądź 4 roku, teraz nie pamiętam, bo któraś z tych dat to też wpisanie całego Halong na dziedzictwo UNESCO. A jak ta jaskinia została odkryta? W taki sposób, że rybacy, którzy chowali się przed deszczem, przypłynęli właśnie tutaj na tą wyspę i tu jest ciasno. Tu Anita mi zdjęcie robi. Chcesz mieć piękne zdjęcie? Chcę mieć piękne zdjęcie. Oni tu się schowali i odkryli tam jaskinię. A jak jaskinia taka została utworzona? W bardzo prosty sposób, jak wszystkie jaskinie, a przynajmniej wszystkie jaskinie tutaj w tej zatoce, czyli przez przypływy i odpływy. Z tego względu, że większość tych gór, wszystkie te góry są złożone z wapieni. A jak wiecie z chemii albo nie wiecie z chemii, wapienie rozpuszczają się w wodzie słonej i przy kwaśnych deszczach. Tak więc wapienie rozpuszczają się w wodzie, a że cała zatoka jest po prostu zalana wodą. No i przy deszczach. No i właśnie w taki sposób między innymi utworzyła się
Taka oto wielka jaskinia. A nam się udało radę ją przejść w mniej niż 30 minut, tak więc na spokojnie, jeżeli będziecie w planach mieli dopłynięcie do najmniejszej jaskini, to bez problemu możecie sobie tutaj pójść, to są schodki, nie ma problemów. Zajęło nam to dokładnie 18 minut. 18 minut, Anita mówi. Głównie schody i naprawdę w ogóle nic nie jest mokrego. Trochę myśleliśmy, że przez jakąś wodę będziemy przechodzić albo coś, a tutaj jednak nie. Dokładnie, typowo turystyczne. Dobra, trochę nas oszukali, bo myślałem, że przejdziemy na drugą stronę góry, a tu jednak nie. Ale tak, to jest droga w jedną stronę. Tam nie można wracać, tylko w jedną stronę można iść. Tak. Więc wyszliśmy jakby tej samej zatoki, tylko po drugiej stronie jest, znaczy dalej w zatoce, no ale w tej samej zatoce. No wiecie, o co chodzi, nie? Mam nadzieję. Wracamy na statek. Teraz będziemy płynęli 40 minut do kolejnego punktu. Chyba też jaskini? Nie, do wioski na wodzie. Pływającej wioski. Anita dobrze mówi. Pływającej wioski. Do wioski na wodzie. Fajnie jest. Na razie mam fajną przewodniczkę, naprawdę zabawna jest, tak więc... Tak, właśnie wyjątkowo naprawdę fajna przewodniczka, bardzo dużo wie, ale się też nie wymądrza, jest i bardzo zabawna. No. No, to też się nie zdarza aż tak często. No i ma fenomenalny język, tak więc bardzo łatwo z nią rozmawiać. Fenomenalny akcent. I język. Język też. No bardzo dobrze mówił po angielsku, tak. A, jeszcze czego wam nie powiedziałem. Ja też tego nie powiedziałam. Motyle tu są wielkości ptaków. Tak, dokładnie. Kurde, takie. Myślałam, że to nie topiesz. Samo w ogóle Halong, dlaczego w ogóle tu jesteśmy w Halongu? Z tego względu, że w 2011 roku Halong został wpisany na listę UNESCO, na listę siedmiu nowych cudów świata. 7 nowych cudów świata z natury, bo list powstało kilka, są chyba cywilizacji, jest na pewno natury i chyba jeszcze jedna lista, nie wiem ileś tam list jest i to jest właśnie jeden z 7 cudów świata natury. Dokładnie. W 1994 roku zaś został wpisany na listę UNESCO, a w 1964 roku, z tego co pamiętam, zostało wpisane na listę Ministerstwa Wietnamskiego na temat środowiska, tak więc zatoka jest już tam chroniona w jakiś sposób od 1964 roku. I to jest dobre. Idziemy na statek. Dokładnie. Że mamy trochę szczęścia, bo trochę nawet słońca jest. Z tego co ja widziałem na wszystkich jakichś zdjęciach albo vlogach, bo też przeglądam inne vlogi, to najczęściej tak jest tutaj zachmurzone niebo i często jest taka mgła. Teraz jest taka lekka poświata tej mgiełki od wody, parującej wody, ale tak, to jest naprawdę przyjemnie. Zresztą no widać, to słońce świeci, no kurczę, jest dobrze, nie? 40 minut teraz będziemy płynęli, znaczy już trochę mniej, 30. Przyjemnie. Naprawdę, żeby się zrelaksować. A propos jeszcze pogody, jutro ma być burza, deszcz i gdzieś tam przejaśnienia mają być na 2 godziny w ciągu dnia. Oczywiście to jest tylko pogoda zapowiadana. Ciężko mi powiedzieć, czy to się sprawdzi, czy nie. Z doświadczenia wiemy, że czasami się ta pogoda nie sprawdza, a czasami się sprawdza z wyjątkową dokładnością. Więc na dwoje babka wróżyła, ale tak, cały następny tydzień ma być po prostu kiszka. Ma być więcej zachmurzenia, więcej deszczu i właśnie jakieś burze. A skoro sobie tak siedzę, to jeszcze wam powiem, że ogólnie gdzie my jesteśmy teraz na północy Wietnamu. Jednym z cudów świata, nowym cudów świata. Samych takich wysepek, co tutaj są wokół mnie, jest 1969, czyli niecałe 2000. Wietnamczycy strasznie pamiętają tą datę 1969 z tego względu, że wtedy zmarł Ho Chi Minh, czyli władca i taki, no nie chcę powiedzieć, że jestem teraz w Wietnamie, nie chcę powiedzieć, co on wprowadził tutaj, możecie się domyślić. No ale niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Ja o polityce ten kanał totalnie nie jest. Jeżeli chodzi co w ogóle oznacza Halong, samo Halong to oznacza nic innego niż zejście smoka. Wietnamczycy wierzą w to, że tutaj odbywała się wojna z najeźdźcami. Oni przybywali właśnie stąd z morza. No i Wietnamczycy bronili swoich ziem wietnamskich. I cesarz wysłał smoczycę. Ta smoczyca tutaj przyleciała
i wszystkich z swoim ogniem smoczym spaliła. Wszystkie statki. Dzięki temu Wietnamczycy obronili się przed najazdem. Tam za mną macie symbol Halong Bay tak naprawdę, czyli to są dwa kurczaki, które się walczą między sobą, dwa koguty i później się całują, później znowu walczą. Taka smutna historia. Ale jeżeli nie zrobicie podobno zdjęcia tego kamienia, to znaczy, że nikt wam nie uwierzy, że byliście w Halong Bay. Takie samotne kamyczki. No ale co, erozja też jest żera, tak jak mówiłem, czyli za pewno jakieś tam 100 000 lat już pewno ich nie będzie, albo przy jakimś może większym sztormie, cholera wie. Something beautiful, something beautiful. Dobra. Tam jest wioska rybacka. I właśnie tam już idziemy. A teraz jesteśmy na takiej... A teraz jesteśmy idealnie w takiej jeszcze dodatkowej zatoce. Idziemy na dół. Wszyscy się patrzą na mnie, co ja mówię, ale okej. Mała wtopa. Jesteśmy na kajakach. W sumie to tam pani za nami wiosłuje. I będziemy przepływali nad taką szczeliną, pod taką szczeliną, nie nad szczeliną się nie przepływa. Przepływa się pod szczeliną. I jesteśmy sobie na wodzie. Fajnie było, sami jesteśmy, we dwójkę i plus pani. Tak więc udało nam się. Tam po 4 osoby siedzą, nie? Jesteśmy na tej łódeczce, przepłynęliśmy przez taką dziurę, szczelinę, a tu z tyłu, zaraz wam pokażę lepiej to na jednym ujęciu, które mi się udało zrobić, widać kota. Taką dziurę. W sensie, że kota. Że w kształcie. Że w kształcie, nie normalnego kota. Że kot w dziurze. Że kot w dziurze. Nie. Postać kota. W sumie widać, no. Wracamy najprawdopodobniej. Tak więc bardzo miło. Krótka przejażdżka. Krótka przejażdżka, pani tam sobie wiosłuje za nami, męczy się. Znaczy nie aż tak się męczy, bo tylko we dwójkę jesteśmy. Normalnie 4 osoby są na takiej łódce, więc... Nawet do 5. Do 5. O, tam nawet więcej widzę. Tu widzę 5, 6. Plus sternik 6. Więc z nami nie ma tak źle. Przyjemnie, naprawdę przyjemnie jest to. Słońce świeci, jest ciepło, w ogóle to jest hit. Tak, martwiliśmy się, bo prognoza zapowiadała jakieś 20 stopni, 22, miało być pochmurno,
a się okazało przepiękne słońce, 25 stopni i jest ślicznie. I ta zatoka wygląda fenomenalnie, kiedy jest oświetlona przez słońce. A teraz fajne światło pada, bo przynajmniej dobrze nas widać. O, no. Dobra, najlepsze ujęcia tylko na kanale Budżetowy Luksus, przynajmniej z tej wycieczki. Z tego względu, że właśnie teraz tam, zobaczcie co się dzieje za mną. Ile osób wpłynęło teraz właśnie tam na tą zatokę? A my byliśmy sami. Tak, my wypłynęliśmy jako pierwsi. Teraz też tutaj prawie nikogo nie ma, sami kajakarze wokół nas. Więc mamy najładniejsze widoki z całej wycieczki. Dokładnie, zobaczcie co tam się dzieje. Tłoczno jak diabli. Ale dobrze, wy zobaczyliście piękne ujęcia, a nie spodziewajcie się, że zawsze tutaj jest tak pusto jak my teraz jesteśmy po prostu. Jak źle traficie, to naprawdę może być tutaj tłoczno. Wracamy do pływającej wioski, która de facto z tego co już wiem, to nie jest autentyczna pływająca wioska, to po prostu taka jest przystań, żeby tutaj wsiąść w łódkę i sobie popłynąć. Nie wygląda to na pływającą wioskę, to bardziej pływający punkt do wypożyczalni kajaków. Wycieczki są różne, my naprawdę wzięliśmy taką wersję optymalną dla nas, bo to o to chodziło. Tak, nie była to opcja najdroższa, jaką znaleźliśmy, nie była to opcja najtańsza. Wybraliśmy taką opcję, która nas odbierze z Haifongu, co nie jest proste, z tego względu, że wszystkie wycieczki są albo z Katby, albo z Halong, albo z Hanoi. Nie ma wycieczek z Haifongu. Zobaczyliśmy w sumie to, co najważniejsze, czyli popłynęliśmy wśród tych gór wapiennych tak. I to o to chodziło nam głównie. Jako ciekawostka, jeżeli tylko szukacie innych wycieczek, to są też wycieczki, że płynie się na wyspę, na Monkey Island, tam jest plaża. Tam się można poopalać tam z można się mopami. poopalać z mopami. Tam można wejść na taki szczyt i z tego szczytu zobaczyć te góry, po prostu z góry. Sorry. Zdjęcia. Czas jeszcze na jakieś fajne ujęcia. I'm just so infatuated. You worry about yourself, you never needed validation. Accumulate your wealth, you even work when you vacation. And your mom's a nurse, I guess that's why you always patient. So many qualities and you're never gossiping. You go to work, church, school, all the followers.